Wie, że w grobie należy wirować jak wrzeciono, dlatego chce, by na jego miejscu pochówku posadzono kapustę i ziemniaki. Na zupę. To w jego urodziny miłość zainfekowała co 10. komputer na świecie, a on sam czasem całuje betonowe cherubinki. Za dnia kurator sztuki i specjalista do spraw realizacji kulturalnych nocą przeistacza się w królową. W wolnych chwilach przebiera się za Mikołaja, a wiele osób pytało mnie, co wtedy robi z workiem. Na dywanik u złego ojca trafił Paweł Wątroba, znany także jako Duperella. Człowiek, który wie, że nie szata zdobi człowieka, a mimo to się stroi. Witaj. Cześć, jaka piękna zapowiedź. Bardzo dziękuję, starałem się, wiesz, dla królowej trzeba się postarać. Zacznijmy od zagadki suchej jak pieprz. Kto mówi och, och, och? Mikołaj do tyłu. No panie, niesamowite. Tak, no właśnie ja tę zagadkę poznałem kilka dni temu podczas imprezy mikołajkowej dla dzieci. Jeden z tych dzieciaków ją opowiadał. No i wiesz, na takiej imprezie nie mogło zabraknąć osoby przebranej w czerwony strój. No i tu jest właśnie moje pytanie, bo skoro o przebieraniu się wiesz więcej niż przeciętny człowiek, to powiedz proszę, czy jest wyzwaniem przebrać się za tego brodacza rodem z reklam? No ja to robiłem parę razy, ale bardziej za Mikołajicę niż za świętego Mikołaja. Pierwszy raz na Halloween, chyba 2 lata temu, w teorii tutaj katowickiej był temat, że osoby mają się przebrać za swoje własne strachy. O! Tak, i ja tego nie pamiętam, ale moi rodzice to opowiadają i śmieją się do rozpuku, że jak miałem jakieś 2 latka, to ojciec się przebrał za Mikołaja i założył taką maskę plastikową na twarz. Pamiętam te maski, tak. No i mnie ta maska podobno tak przeraziła, że w ogóle wpadłem w taki amok. Nie potrafiłem się uspokoić. Dopiero jak ojciec ją ściągnął i wrzucił do pieca i ona zaczęła się palić i topić, to ja się uspokoiłem. Więc to taka trochę creepy historia. Ja sobie wyobraziłem, jak ona się topi, więc jeśli to cię uspokaja, to... Więc to mnie uspokoiło, no i tak się pierwszy raz przebrałem za Mikołajicę, czyli żonę Mikołaja. Na Halloween. Czyli żona Mikołaja. Bo widzisz, ja chciałem cię później spytać, tak idąc tym tropem, tokiem, który miałem zamiar przyjąć o Śnieżynkę, ale ty się przebrałeś za Mikołajicę. To jest dość ciekawe. Tak, także przegiąłem tego świętego Mikołaja, no i zrobiłem z niego na moment, na parę momentów taki swój drag, nie? Przegiąłem. Wiesz co, to od razu przejdźmy do tego, co oznacza określenie przegiąłem, bo ja mam wrażenie, że ono ma u was podwójne. U was to znaczy w kolektywie, bo należysz też do kolektywu tak. Śląsk Przegięty. No takie pierwsze tłumaczenie, moje rozumienie, to po prostu jest to spolszczenie queerowania. Czyli po prostu przeginamy coś, czyli odbieramy to heteronormie, czy w ogóle normie. Odzyskujemy pewne konteksty, które nam zabrano lub nam się ich odmawia. Typu śląskość, język śląski, tożsamość regionalna. Takie raczej ważne tematy. Tak, no jest to ważne, dlatego pytam, ale... No ale z drugiej strony, no to przeginanie, no to jest też próba odzyskania takiego pozytywnego znaczenia przegięcia. Tak się mówiło zwłaszcza na właśnie gejów lub męskie osoby nienormatywne, które nie zachowują się tak, jak przystało na stereotypowych mężczyzn, czyli przeginają, wyginają nadgarstki, są w tej swojej ekspresji bardziej właśnie nienormatywni, niż na to pozwalałaby norma. To ciekawe jest to, że kiedy mówisz tym swoim spokojnym, powolnym tempem, takim łagodnym tembrem, to nie dochodziło do mnie znaczenia tego słowa, ale gdy zacząłeś się poruszać, bo tego nikt nie widzi, to faktycznie to przegięcie dopiero zostało mi teraz wytłumaczone. Kiedyś to było pejoratywne, po prostu przegięty, no to jest ten, kto właśnie odstaje, jest dziwny, prawdopodobnie queerowy. Dobrze, do queeru wrócimy. Teraz na tapet trafił ten Mikołaj. Powiedz mi, co tam jeszcze, bo to tylko raz, to nie wierzę, że tylko raz się za Mikołaja przebrałem. Taki wdzięczny. Podłapał to tutaj nasz lokalny fotograf Oskar Lewczuk i zaprosił mnie do projektu Ciała Niebiańskie. To jest taki projekt fotograficzny właśnie, w którym on portretuje
i przegina wizerunki świętych. Mocne słowo święty. No tam są różne te takie święte postaci, jak to się nazywa? Okej, nie siadł żart, rozumiem. Tak, no i odgrywają ją osoby tutaj lokalne, też przede wszystkim queerowe z różnych kolektywów i różnych organizacji. No i ja tam byłem chyba jednym z pierwszych jako święty Mikołaj, ale w dragu, czyli nie do końca może kobieco, ale też nie męsko, bo ja to tak lubię miksować. Ale dobrze rozdawałeś prezenty, czy jak to znaczy rózgę bardziej? No nie wiem. No ode mnie to raczej rózga. Rózga albo węgiel, albo gruz. O, gruz. Gruz dawałeś. No patrz pan. No dobrze, bo tak pisałeś, że masz kilka historii z tym, no to czekam, bo tak muszę cię ciągnąć za język, kolego tutaj tak nie może być. Panie Mikołaju. No, jakby chyba te dwie dragowe. To tak? Najważniejsze, no. No dobrze, to teraz, skoro tak idzie, tak powoli, spokojnie, to trochę większe działa wytoczmy. I tutaj powiem tak, no, czy Mikołaj musi sobie gdzieś coś czasem co nieco przykleić? No bo przygotowując się do naszej rozmowy, spytałem znajomych, czego by się chcieli dowiedzieć od ciebie. No i okazało się, że zaraz ktoś wyskakiwał z taggingiem, i teraz cytuję, metodą ukrywania pindola. To jest pierwsza osoba. I tak, tagging, czyli ta metoda ukrywania pindola, bo ja jak czasem widzę, że jak ze szpagatu w powietrzu lądują na jajach, to tam musi być opancerzenie przepotężne. To męska strona. A tu druga moja konsultantka, dosłownie cytujemy, czy jak podklejają siusiaka do tyłu taśmą, to jakaś specjalna taśma, czy taka z kastoramy. To zanim odpowiedź na to powiem, to powiedz mi, czy Mikołaj musi sobie coś oprócz brody przykleić. Ten mój nie. Ten mój nie musi. Mój Mikołaj może mieć wszystko na swoim miejscu, może dyndać, ewentualnie, nie wiem, mogę też rozdawać ogóry z cyca. Kiszone najlepiej. Bo ty to ostatnio robiłeś, prawda? Te Tak, ogóry, to kojarzę. Super to wyszło. Jedli mi z piersi. Także tak, no tagging, no jakby wiem co to jest, nigdy nie próbowałem, obserwowałem moje koleżanki po fachu, które to robią, albo które się uczyły to robić pierwszy raz na drag schoolu. To nie jest przyjemne. Można do tego użyć duct tape'a takiego szarego po prostu. No ta szara taśma taka montażowa, no tak, nie? Ale to chyba to się nie tam należy do najprzyjemniejszych. Nie, taka szara taśma. To trzeba tak po prostu z przodu zakleić i przeciągnąć między nogami aż do tyłu, więc trochę się naciąga te jądra i tam się je umieszcza pod pośladkami. Czyli oprócz Ace Aventury to jeszcze w jednym filmie tak było podobnie i ostatnio ktoś to mówił, ale no dobrze, no, czyli taka taśma, tutaj nie wiem, akurat to nie było lokowanie produktu, więc teraz powiem, że jest dużego marketu budowlanego. Tak, to wystarczy jak najbardziej. No i warto też wtedy się ogolić. No w sumie nie głupie. No, bo tak z włosami to gorzej. Dobrze, rozumiem. Tak, za Śnieżynkę się, bo zatem Śnieżynkę nadal mogę spytać, czy przebrałeś, no bo Mikołajica to Mikołajica, a Śnieżynka to Śnieżynka. Tu właśnie jeszcze nie było. Sobie teraz... Śnieżynki jeszcze nie było, ale są różne inne plany. Może nie zimowe. Zima się zbliża, to jak mniej zimowe plany, to co ty teraz będziesz? Za kogo przebierał mi, no? No ja już myślę o wiośnie. O pani wiośnie już myślę, wiesz? Wiesz, że pani wiosna źle kończy. No tak, tylko mówię, dobrze, nic. No skoro tak już mówimy o takich trudnych tematach, to powiedz mi, bo wciąż masz się spotkać z tym takim stereotypem, że jak chłop za babę się przebierze, to jest wesołe, kabaret, no nie? Ale drag, to padną mocne słowa, pardon my French, no to już gej, ciota, przejazd krawiony, zniewieściały. No ale tak nie do końca to wygląda, bo jak się zobaczy, no to kurczaki, ten przebrany do kabaretu, no to jednak udaje całkowicie kobietę, a w dragu zdarzają się, tak jak u ciebie, broda, charakterystyczne przerysowanie. Jak ty to odbierasz? Wiesz co, no drag to jest performance płci. My to sobie, każda z nas, z osób performujących rozumie to też inaczej. To też nie musi być facet, który wciela się w drag queen. To może być kobieta, która performuje właśnie płeć żeńską. To mogą być też osoby kobiece, które performują drag king, osoby niebinarne, które będą szukały jeszcze czegoś innego.
Więc to we wszystkie strony można sobie poplątać. Okej. No i co, jeśli chodzi o mój drag, no to tak, to nie jest żadna beauty queen. Ja tutaj używam takiego terminu genderfuck, jeszcze nie ma spolszczenia. Może chyba, że ktoś już wymyślił, a nie dotarło do mnie. Czyli właśnie no takie wybieranie swobodne tego, co akurat w duszy mi gra. Ja nie golę nóg, nie golę zarostu, mam łysą głowę, którą zakrywam po prostu full capem lub jakimś innym nakryciem głowy, który sobie przygotuję. No tą brodę to też jest taki mój znak rozpoznawczy, że ją maluję w takie ombre, przejścia kolorystyczne, więc jakby jest to taka moja duma. A z drugiej strony no też nie poświęciłbym własnego wizerunku, własnej brody dla tych występów, Więc jakby to musi być jakaś taka, dla mnie przynajmniej, no taki komfort, to musi po prostu ze sobą współgrać. Czyli broda jest wartością nadrzędną, piękna. Tak. I w dragu ona jest bardzo ceniona, bo rzadko się pojawia. U nas w Polsce no to w zasadzie tylko 2 dragsy kojarzę, które się nie golą, czyli Twoja stara i Graża Grzech, które właśnie na tym pracują. To jest dość ciekawe, bo widzisz, jak tak szykowałem, faktycznie znalazłem oczywiście różne drag queens, ale no przez to, że się na tobie sfokusowałem, to jakoś zwracam uwagę bardziej na to, że tak się wyrażę, zabrudzone. Faktycznie były tak i są bardzo są takie, oczywiście, że tak. No, to jest super atut, nie? To jakby zależy po prostu, jaki znajdziesz na to pomysł. No jak ty długo szukałeś pomysłu na tą brodę? To na Drag Schoolu się wydarzyło. Ja jestem absolwentką pierwszej w Polsce szkoły dragu, właśnie zrealizowanej przez Śląsk Przegięty 2 lata temu. 4 grudnia będzie w ogóle 2 lata moje. Moje w sumie Duperelli. To właśnie chciałem cię to spytać, bo teraz tak tylko zastanawiam się, bo akurat płynnie przeszedłem już na żeńskie zaimki, więc no ja znam twoją prawdziwą datę urodzin. I właśnie chciałem cię spytać, kiedy się tak naprawdę narodziłeś do świata dragu i co to jest barburka akurat? Czy barburka? Tak? O Boże, 4, nie? No to super to wyszło. No bo to jest dokładnie 4, no nie? No tak, no wtedy debiutowałyśmy, cała nasza szkoła, czyli razem ze mną jeszcze 7 osób innych. Więc to był taki wielokrotny narybek tutaj na dla śląskiej sceny. No to fajnie, że się tak złożyło. 2 lata dopiero, a wiesz, już tyle odjebałam. No, nie trudno cię w sieci znaleźć. No, zresztą, akurat to by się zdarzyło chyba nawet ponad 2 lata temu, nie zapisałem sobie tego, ale no to całowanie cherubinków to nie ja sobie wymyśliłem. Tak, było całowanie cherubinków. W Bytomiu gdzieś bodajże. Tak, Bytom, to była fontanna, kurczaki, nawet mam zapisany adres. Oczywiście, ale muszę sprawdzić. Siedziałeś na tym cherubinku, który to z kolei cherubinek siedział na zwierzęciu wodnym. Tak. Tak, to się nazywa, to jest na placu akademickim, to jest 5 chłopców, tych właśnie cherubinów. I specjalnie dlatego spytałem, czy wiesz może czym jest agalmatofilia. Teraz każda rzecz ma Jezu, nie mam pojęcia. To jest parafilia obejmująca pociąg seksualny do posągu, lalki lub innego podobnego. I co ciekawe, zazwyczaj betonowego obiektu. O wow. Powiem, czy to już było takie dość mocno doprecyzowane, chciałem wiedzieć, a tylko betonowe rzeczy, czy jednak możesz dopuszczasz do siebie? Ja myślę, że to po prostu był wynik jakiejś takiej ostrej imprezy bytomskiej i powrotów z niej do domu. Pewnie nie swojego. No, wiesz, no jeśli byłeś z tym gościem, chociaż on akurat chyba mieszka jednak przy fontannie, to nie wiem, czy to można nazwać, nie wiem, to jest dom w sumie, to jego dom, no. Dobrze. To teraz tak, no sam nie ukrywasz, że do tej Akademii Piosenki Przegiętej zgłosiłeś się, cytuję, dopijając wieczorne białe. Tak. No i osoby będące bliżej tego projektu tak uchyliły rąbka tajemnicy, że przynajmniej częściowo wpłynęło to na to, że wizerunek Duperelli jest nie tyle przegięty, ile bardziej taki zrobiony dla beki momentami, że to mogło wpłynąć na ten twój wizerunek. Powiedz mi, czy faktycznie to beka, czy jednak może takie twoje przeciwieństwo, którym chciałbyś być? Nie, to znaczy, to na pewno nie jest beka. Ja to jakby trochę
trochę ryzykownie postanowiłem wykorzystać po prostu własne życie. No ale kiedyś, widzimy własne życie, ale kiedyś powiedziałeś, że to twoim przeciwieństwem troszkę jest jednak Duperella. No bo teraz już staram się tak hedonistycznie nie podchodzić do imprez na przykład. Okej. Ale tak, moja młodość to były właśnie te tańce w gruzie, upadki. No taki właśnie hedonistyczny vibe, który włożyłem w tą Duperellę. Żeby trochę to wyśmiać, ale to też oswoić. Czy ten shopping po karetce to prawda, czy Tak, to prawda. przybliżysz? Jezu, może lepiej nie. No, Zostawmy, że to tylko prawda. dobrze. Nie będę dociskał, ale powiedz mi, jaki był w ogóle ten twój pierwszy występ, bo i tutaj też, no zresztą ciebie akurat w to wprowadziłem, sobie pozwolę na te kilka słów wstępu. No, niedawno występował w Katowicach znajomy komik i akurat przed występem rozmawialiśmy o tobie, po czym się okazało, że w występie porusza kwestię dragu, dlatego Maćku, pozdrawiamy cię serdecznie. I on sam pytał o ten pierwszy występ, no bo u niego to, no on mówi, że sam dla komika jest okropny, bo nie umiesz dosłownie nic, musisz wyjść, a mówi, że w takim dragu jeszcze dużo więcej może rzeczy pójść nie tak. Jak ty do tego podszedłeś? Debiut, no to był ogromny stres i trema, ale jakby też byłem przygotowany. Miałem wsparcie kolektywu, pełna sala, oczywiście znajomych. Też taka super energia się wytwarza na tego typu wydarzeniach tęczowych, zwłaszcza u nas na Śląsku. Czuć to wsparcie, te wiwaty, oklaski, które tak dodają animuszu, kiedy tam czekałem na backstage'u za kotarą. No ale nogi jak z waty, nie? Kolana się trzęsły, trzeba wyjść, już mnie zapowiedzieli. No i poszło. To jest tak, że po prostu wylazłem, to się dzieje, trzeba to zrobić, no i jedziesz, nie? I jedziesz i po prostu te, nie wiem, to 3 minuty może to trwało, ale to zleciało po prostu w moment i tak mi się spodobało, że żal mi było z tej sceny zejść. Bo było tak zajebiście. Mnóstwo rzeczy nie wyszło, ale to tylko ja wiem, co mi nie wyszło. No to ciekawe jest. Teraz nie ciągnę za język, domyślam się, czy powiesz, co ci nie wyszło, bo też mnie zafascynowało, bo ja tylko tak mam jakieś tam przebitki z tego i wiem, że no to od razu decydowałeś się na nagie pośladki, co to jest przecież wyzwanie. Nie? A no tak, no poleciała dupa już na debiucie. Wiesz, to nie. No ale imię zobowiązuje, nie? To jakby jest też element konceptu tej persony. No choreografia na pewno nie wyszła tak jak chciałem, zapomniałem o paru figurach. Dlatego może ten debiut był taki statyczny. Ale w sumie te moje kolejne numery w repertuarze też są raczej bez jakichś wybitnych właśnie. No nie sam obiczujmy się, no to już teraz też powiem ci kiedyś grałem. No ale szpagatu ci nie zrobię, no sorry. Musiałbym, nie wiem, się z rok przygotować, żeby szpagat odjebać na scenie. Ale jakby wiem, że mam dobrą dupę, nie? No to pokazuję te pośladki. Wszyscy czekają na te pośladki, no. Więc jakby nie wiem, ile mam numerów, nie pamiętam dokładnie. No ale w każdym dupa leci inaczej. A, no bo tak teraz zacząłem się zastanawiać, ale okej. No więc jakby ta dupa to jest rekwizyt, nie? Kurczę, no To trzeba ograć zawsze choreografią, zbudować napięcie. No teraz też poszedłem bardziej w dragleskę, czyli połączenie dragu i burleski. Więc tego rozbierania się jest jeszcze więcej. No i to też jest no takie jeszcze inne, jeszcze bardziej wielowarstwowe budowanie napięcia, aż ta dupa poleci. Czyli nie wychodzi od razu z nią frontem. No oczywiście, że nie. Czy jak tam mój kolega, otworem do ludzi. Nie. Dobrze, no wszystko trzeba się dowiedzieć, wiesz, no nie każdy miał przyjemność i możliwość zobaczyć twoje występy, więc trzeba się dowiedzieć, prawda? Ale skoro jesteśmy w takich występach, to powiedz mi, jak to wygląda, no z czymś, co też kilka osób mnie pytało, czyli z kosztami, bo wiem, że ty na przykład początkowo chyba troszkę wstydziłeś się chodzić do lumpów, w których nie można było się przebrać i trochę przeinwestowałeś, że tak się kolokwialnie. To znaczy ja się raczej przeinwestowałem przez to i bałem się przez to, że jakby te strefy damskie jeszcze mnie onieśmielały.
jakby bałem się tej oceny, tego, że ktoś na mnie patrzy i będzie sobie myślał. No ale to właśnie wtedy też te binarne podziały jakoś musiały ustąpić po prostu procesowi twórczemu. Więc tak, przeinwestowałem na początku. No część z tych rzeczy potem przerobiłem, część oddałem innym osobom. Większość czeka jeszcze na swoją szansę. Bo jakby Szefa Duperelli to już jest no 1/4 mojej garderoby, więc jakby to już jest pokaźny zbiór szmat, butów i akcesoriów, rekwizytów. No a do tej dragleski, no to trzeba też szyć sobie samemu, więc musiałem się nauczyć też szyć i przerabiać. O, czyli się rozwijasz, popatrz, to ciekawe. Tak, to wszystko musi mieć zamki, rzepy, to musi być rozbierane nie po kolei. Ja na przykład lubię się rozebrać, no tak, lubię ściągnąć sukienkę nie rozbierając futra. Więc to musi być wszystko tak tu poprzerabiane, żeby dało się zrzucić jakąś środkową część, nie zrzucając tej wierzchniej. Lubię ściągnąć sukienkę, nie rozbierając futra. Tak. Bo pięknie to brzmi. Ale czyli to, bo tak jeszcze wracając na chwilę, czyli w lumpeksie się wstydziłeś, ale nagle jak wychodzisz na scenę, to się przeistaczasz, wstyd zanika. No jakby to były początki. Teraz to już lumpeksy, no to jest powszedniość totalna. No i uwielbiam, ale już mam tego za dużo, więc się ograniczam i staram się wykorzystać i znaleźć przeznaczenie na to, co już mam. Słusznie, nie ma co tutaj. No a ja pytałeś o koszta, no to korzystając z drugiego obiegu, no to jakby one są niskie. Ja się przynajmniej tak staram. No i jak szyję, to na przykład też korzystam z materiałów, które na przykład kradnę z pracy. Ojej, jakie mocne słowa. Ja nie wiem, czy teraz nie przerwiemy, po prostu jak to kradniesz z pracy. Wiesz co, ten Bytom już ma naprawdę spore kłopoty. To nie, no to ja muszę teraz chyba odetchnąć, napij się tej wody spokojnie, nie będę zadał chwilę pytań, bo widzę, że... No ale wiesz co, to jest też zrównoważony proces. My mamy mnóstwo ciekawych rzeczy poukrywanych w magazynach, które po wystawach sztuki czekają na swoje drugie życie. Ty im dajesz drugie i trzecie i niespodziewane dla nich przynajmniej. No dobrze, no. Ale ogólnie to jest droga zabawa, no to nie ukrywając, dajmy na to kosmetyki, no nie. Kosmetyki też będę pytał, ale akurat powiedział o butach i chciałem spytać, bo tutaj też mi się takie pytanie nasunęło. Przede wszystkim jaki masz rozmiar stopy, bo i tutaj też właśnie znajoma pisała, że ona ma 41, 42, już ciężko z butami. Pamiętam znajomą, która też chodziła właśnie do lumpeksów po buty, no ale jaki masz ten rozmiar stopy i czy udaje ci się? No damskie 41, męskie 42, bo tu mamy taką rozmiarówkę o 1 więcej męskim. A jak ściemniają, nie? No ściemniają, a centymetrowo to jest to samo, wiesz, 41 ale wiedziałem, że będzie damskie, a 42 męskie. No to Ancymony, nie? No i jakby w lumpach nie, ja bez problemu, no Bytom, Tarnowskie Góry i Katowice to jest naprawdę zagłębie second handów i no bez problemu. Użyjmy synonimu słowa zagłębie, dobrze? Na naszych miast może no to... Mekka. Chyba też sła. Wszystko lepsze od Zagłębia. Przepraszam oczywiście wszystkich. No, czy Zagłębia to taki żart? Super, mamy po prostu tak, super lumpeksy. Dobrze. I tam naprawdę 41, 42 damskie, no bez problemu. Nawet teraz parę razy 43 widziałem, no ale 43 to już jest rzadkość. No. Także... No to wysokie szpilki jakie? Od jakich zaczynałeś? Bo to też tak trzeba przecież na tej szpilce się nauczyć chodzić, nie? No ja to chyba źle zrobiłem. Czyli 15 cm na dzień dobry, tak mi wygląda. 15, ja od razu 15 cm na dzień dobry, no i dopiero na debiucie zszedłem do 12. No bo na tych 15 to się nie dało jednak. No co, nie wątpię, bo to jest kawał szpili, nie no, panie. No to teraz 12, ale bardziej lubię słupki niż szpilki, bo to jednak ciężko. Patrzę się z zrozumieniem, udając, że wiem, czym się różnią, ale okej. No, że taką kolumienkę masz, a nie taką szpilę, która ci wejdzie we wszystko, nie? Dobra.
Dziękuję. Tylko, że jest bardziej stabilnie, też ten ciężar ciała można przenosić w tańcu, w ruchu, w różne strony, a nie na szpilce po prostu. Jest bardzo ciężko. Ja właśnie ze względu na ciężar ciała chodzę w glanach, też łatwiej mi przenosić. Lepiej, jest wygodniej, zdrowiej. Dobrze, ale wracając do tych kosztów, powiedz mi w takim wypadku, bo wiele drag teraz uczy kobiety malować, no nie tylko kobiety, no generalnie uczy makijażu. No tak, po pierwsze, czy też cię to ciągnie, a po drugie, najtańszy produkt do makijażu, który ma sens, gdy idziesz tak do siecióweczki. To jest autentyczne pytanie, to tak mnie pytano. Okay. Jeszcze jedna znajoma z serwisu lifestyle'owego, miała dużo więcej takich pytań, ale mówię, nie, no, to ja już się zgubię. Jaki taki najlepszy, tani produkt do makijażu z drogerii? To takie krótkie, a później się rozwin na temat tego. Kurczę, no myślę, co by się... No zawsze się przyda czarna kredka do oczu. To myślę w sieciówce najtaniej się dostanie. Czarna kredka do oczu. Dobrze. Pierwsza część pytania za tobą. A jak myślisz tak z tym malowaniem? Chciałbyś już kogoś uczyć? Już masz takie umiejętności, żeby przekazywać je dalej, czy jeszcze? To znaczy się, no niekoniecznie uczymy się razem. Nadal. Właśnie i w kolektywie, i z moimi osobami podopiecznymi. Więc nie, ja na pewno jeszcze nie jestem gotowa, żeby udzielać lekcji z make-upu. No ale jeśli chodzi na przykład o brodę, no to też mnie osoby pytają o rady, nie? Jak to ograć, czym to ograć, czego stosować do barwienia, do farbowania. No cytując Entombta, no dziwnym nie jest, bo ta broda imponująca robi wrażenie. Tak, więc ona też inspiruje inne osoby, to cieszę się bardzo z tego. A powiedz mi, czym w takim wypadku ją malujesz tak? Bo przepraszam, że od razu odcinam, bo chodzi mi o to, czy to nie szkodzi brodzie, bo ja akurat rzadko się... No nie farbuję brody, no nie rzadko. Nie farbuję po prostu brody. Nie szkodzi. Ja używam po prostu farb wodnych do ciała. Więc to są produkty wodne, które z mydłem schodzą. I nie niszczą brody, no bo jak broda wartością nadrzędną jest. Tak. Można potem oczywiście jakiś olej nałożyć sobie dla pielęgnacji, żeby to odzyskało. No i błysk, bo będzie wysuszona na pewno. No make-up, znaczy ja akurat jakoś tak specjalnie nie dbam o cerę, więc ja nie będę taką najlepszą doradczynią. Ale na pewno lepszą niż ja. Dobrze, była już łysina, bo teraz włosy, to idźmy do tej łysiny. Powiedz mi, jak ważna jest łysina w dragu? No bo na pewno ułatwia sprawę ewentualnej peruki. No, zdecydowanie, tak. No ale ja też nie kleję peruki, więc cholera jasna, znowu tu nie mam co mówić. No ja wiem, że ty nie kleisz, ale łysinę masz, więc no, punkt wyjścia jest. Czy ty planujesz tę perukę, bo to do tego zmierzam. No może kiedyś zaryzykuję albo się pobawię, tak dla fanu, żeby też zaskoczyć. Ale tak to ułatwia zdecydowanie sprawę. Łatwiej też przykleić do takiej glacy po prostu typowej, nie? Cały ten klej lub taśmę, lub nie wiadomo co tam jeszcze. To naprawdę się podkleja porządnymi klejami, które też nie tak łatwo potem z siebie zmyć. No, wierzę na słowo, bo właśnie teraz mnie to ciekawi, no bo ja w peruce nie chodzę, ale wiem, że to jest dość duży wysiłek, żeby to dobrze wyglądało, no i nie odpadło się. Tak, a stylizacja tego daj spokój. No to już w ogóle. No to musi być kolejna półka taka w garderobie, gdzie one będą ustylizowane, czekały na tych takich główkach. Bo to może parę godzin trwać, a czasem parę dni, jak trzeba zmiękczyć jakiś nylon. Ojej, parę dni to już... Okej, łysina z głowy. Lecimy dalej. Też pytanie o coś, co znając życie odpowiesz nie, ale... Bo ta sama osoba że wycofuje to pytanie, ale ja uznam, że nie można wycofać tak dobrego pytania po prostu, nie? Bo zadała je kobieta, nie? I to mi się najbardziej podoba, nie? A co z piersiami? Czym kierują się drag queens dobierając rozmiar i czy zawsze jest to ten sam kształt, czy czasem robi sobie większe na przykład? No akurat to mi się marzy. Marzy mi się sztuczny biust, taki właśnie silikonowy. Jest to strasznie niewygodne, ciężkie i no nie można w tym oddychać, w sensie skóra nie oddycha i w ogóle. Ale no to mi się marzy taki ogromny, nie? Taki po prostu absurdalnie duży. Czyli jaka miseczka? Jakiś F, G już? Bo tam nie wiem, czy takie, czy już nawet nie miseczka, ja myślę, to ile fabryka da? Skała. 2 skały, taka skala. Szanuję, no nie ma co. Po prostu tak, żeby ciężko było się podnieść.
Zrazu widać, byto mi ta fantazja. Po prostu to jest to, nie? Łańska fantazja w dragu. Co gorsza ta skała, to wiadomo, że się od razu z tymi cherubinami kojarzy, więc może zostawmy ten temat. Ale za to miałem też pytanie, bo tu mówię, ja zbyt część tych pytań brałem po prostu podczas rozmowy, one wyniknęły i dlatego te, które mówię, że są czyjeś, to są takie, że starałem się zacytować składnie, bo tu przepięknie też koleżanka mówi, czy masz czasem tak, że, i tu cytuję, no chuj, nie będę 4 godziny się szykować i masz sposób na jakiś bardziej lajtowy drag. O ciup. No nie ma, tutaj nie ma drogi na skróty, nie. Nie, ten full drag to jest niestety wszystko. To są i pazury, i jeszcze coś fajnie mieć na rzęsy, i cała ta tapeta, której jest kilka warstw oczywiście. No oczywiście niewygodne buty, kostium, albo kilka tych kostiumów. Nie ma opcji. I mnóstwo biżuterii, no jakby, no co to byłaby? To by była połowa duperelli, no to nie, to duperella tak nie wyjdzie. Bardzo mi się podoba to i od razu jest to podejście, nie ma półśrodków. Co do makijażu, tutaj wspomniany już stand-uper, musiałem go skonsultować, bo ja u niego skonsultować, bo on mi też mówił, czyli kolejność. Najpierw płyn micelarny. Micele to takie cząstki, co przyciągają brud. Potem trzeba umyć twarz, potem tonik, krem pod oczy. I metoda, jakby ktoś chciał się nauczyć, to cytuję, od środka na zewnątrz walczymy z grawitacją. Krem pod oczy, może też pod nos, bo to taka sama cienka skóra, potem może jakiś serum, właśnie witaminę C, potem SPF 50. Jak to u Ciebie wygląda? Czy też tak się męczysz? Bo przepraszam, dla mnie to jest już męczenie się, bo ja nie zapamiętałem, ja czytam z kartki. To jest jakaś sytuacja idealna i faktycznie myślę zdrowa dla cery. No, czyli rozumiem, że też nie zapamiętałeś. No nie, ja jakby nie używam nawet nic pod mój podkład, więc... Hard game, no pain. No, ja niestety sobie po prostu niszczę twarz tym wszystkim i nie dbam. No cóż, może to kiedyś trzeba będzie poprawić, ale to bym kolejny, nie wiem, z godzinę bym musiał poświęcić, pewnie jeszcze na całą tą... Na ten demakijaż, no tak, bo to samo się nie zdejmie, nie? Tak, demakijaż, a potem to wszystko jeszcze natłuścić, odżywić. No to nie, to ja tam mam jeden krem pod oczy i tyle. O, szanuję, bo to bardzo odważna decyzja, patrząc na to, ile ty robisz z twarzą, to... No... No one puchną, wiesz, następnego dnia to ja się budzę z takimi na przykład opuchniętymi oczami, nie? To przez ten krem. Bo mówisz, że tylko on jest pod oczy, nic innego nie używasz, no to ten krem ci zaszkodził. Jak jesteś w dragu, dajmy na to te 6 godzin, to naprawdę ta skóra musi swoje przeżyć i potem... No mam wrażenie, że odpowiadasz na moje następne pytanie, ale powiedz mi, czy bycie właśnie drag queen jako ta persona jest męczące na dłuższą metę? No bo już wiemy, że sama skóra, samo to wszystko to cierpi, ale czy potrafiłbyś tak być 24 godziny na dobę? Czy jednak no, trzeba czasami odsapnąć po tym wieczorze i wrócić? Nie, chciałbym, na pewno chciałbym cały dzień, albo nawet 2, jakby były bookingi i jakby, wiesz, był za to hajs. No to jasne, żeby się dało. Ale tak, no, drag boli, swędzi, piecze. To jakby jest wysiłek dla nóg, potem oczywiście zakwasy, nie? Uda, łydki od tych szpilek niewygodnych. Też sporo stresu. A co najbardziej cię stresuje? No na przykład make-up, że nie zdążę. Lubię mieć 3 godziny tak na spokojnie, żeby to wszystko zrobić. No w piątek na przykład przed występem miałem 2 i to już był dla mnie hardcore, bo wiedziałem, że się wyrobię, ale to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. No i nie wiem. Nie, no czekam na ten stres. Co jeszcze? No, na razie. Stres, no dobra. Stres. Wiesz co, no są takie sytuacje, dajmy na to, kiedy musimy się przemieścić z punktu A do punktu B i na przykład na miejscu nie będzie garderoby, w której będziemy bezpieczne, no to wtedy trzeba wziąć Ubera, trzeba wyjść na klatkę schodową, trzeba zejść na ulicę. Na Marsze Równości trzeba też jakoś dojść pieszo albo z nich wrócić.
To są sytuacje dla mnie i dla takich moich bliskich koleżanek stresujące, więc staramy się wtedy być razem dla siebie, no i zawsze wychodzić z obstawą, nie? Bo ten drag na ulicach jest jednak no nadal jakimś takim przyczynkiem do... To myślę, że do cudzej agresji. Tak, tak. Spotkałeś się z czymś takim? Tak. Tak, nieraz. To jednak mimo wszystko odrobinę zaskakujące. Możesz opisać jakąś taką sytuację? Wiesz co, no to zazwyczaj się zaczyna od jakichś spojrzeń i okrzyków i epitetów, no ale czasem zdarzają się też jakieś konfrontacje, z których trzeba jakoś bezpiecznie wyjść bokiem. To tak mi się raz udało załagodzić sytuację, żeby po prostu nie dostać w ryj. No i jest to trudne. To nawet czasem nie musi być pełna drag persona. To czasem są konfrontacje, na przykład jak wracam albo idę na after po drag show. Jednak na przykład z niedomytą brodą, z jeszcze niedomytym okiem i w biżuterii. To jakby samo to już też kole w oczy niektóre osoby, nie? No ludzi różne rzeczy w oczy akurat kupują, więc cóż. No więc tak, to te sytuacje na pewno są też stresogenne, nie? Takie związane z też naszym queerowym stresem mniejszościowym no i przede wszystkim dla mnie osobiście, no to właśnie to przemieszczanie się gdzieś dalej, gdzie nie ma garderoby, więc ja zawsze wolę być wcześniej i skorzystać gdzieś już na miejscu z takiej przestrzeni, w której mogę już być u siebie. A tak technicznie jak ci się w ogóle chodzi? Bo tak już sam mówisz, że jest problem przemieszczania się, ale na przykład mówię, że dojście na paradę, a nie sama parada na przykład. Czy jak idziesz, no bo też jest jedna z tych hipotez, że drag wziął się od tego, że się ciągnęło, prawda, kieckę, też była jakaś taka hipoteza. Chciałem spytać, jak ci się właśnie chodzi w stroju drag po ulicach miast? Zajebiście, no ale to są tylko i wyłącznie też te sytuacje, kiedy celebrujemy dumę w jednak zabezpieczonych kordonem policji sytuacjach. Więc jakby no nie jest to sytuacja taka codzienna i naturalna. Ale tak, wtedy kiedy odzyskujemy miasto, kiedy mam kontakt z osobami taki, że właśnie, bo jeszcze nie miałem okazji, nie wiem, wejść na platformę czy coś, więc idę po prostu razem z osobami, idę w tłumie. No i to jest rewelacyjne przeżycie. Chociaż wiadomo, no, szpilki, czy tam nawet już te słupki na konturnie i wiadomo jakaś, jak to się mówi, zabytkowa kostka brukowa, no to nie, to jest straszne połączenie. To jest straszne połączenie. Tak, że tej kostce o miejscu, powiedz mi, jakie jest teraz takie najlepsze miejsce dla drag queen do życia? Boże święty, co to znaczy miejsce do życia? Nie, bo czekałem, czy Bytom powiesz, ale nie, no ogólnie, nie, no bo wiesz, tak ludzie mówią, że chcieliby mieszkać gdzieś tam, to ja już chciałby gdzieś wyjechać. Jakie tak miejsce jest twoim zdaniem najbardziej przyjazne? Wyjechać to ja bym chciał na booking, jak mnie ktoś zaprosi z show. To jakby o to chodzi. A najlepiej to mi się występuje tutaj, u nas, na Śląsku. I nie, uważam, że mamy naprawdę najlepsze sceny, najlepszy kolektyw, najlepszą publiczność. No jakby co tu dużo mówić. Myślałem, że powiesz już jakieś obce miasto, że tam jest idealnie i właśnie chciałem ja cię skierować na te śląskie tory, ale widzę, ty walczysz o tożsamość, nie miałeś jeszcze zdążyć oręż wyjąć. No to powiedz mi, jak ten nasz ukochany Śląsk wygląda na tej mapie świata dragu? Coraz lepiej, coraz głośniej, coraz dumniej. I jakby to widać, słychać i czuć i media też coraz bardziej są nami zainteresowane. Jest przede wszystkim tutaj taki mocny oddolny ruch, czyli Śląsk Przegięty, który powstał już parę lat temu, w 2018. W tym roku dostaliśmy nagrodę za lokalną inicjatywę roku LGBTQ Diamond Award, czyli taka nagroda trochę z sektora biznesowego. Więc jesteśmy coraz bardziej widoczni. No i przede wszystkim my wiemy, czego potrzebujemy, więc kiedy realizujemy, podejmujemy jakieś nowe projekty,
to wiemy też, jak zrobić je, wyprodukować, żeby one dla nas były bezpieczniejsze i komfortowe, więc tak samo będą się czuły osoby zaproszone na te nasze sceny, tak samo będzie się czuła publiczność, która przyjdzie nas oglądać. No teraz współpracujemy z Piątym Domem już ponad rok, więc większość naszych takich scenicznych show, no to odbywa się tam. Super, tam mają naprawdę gościnną przestrzeń, zajebiste światła, super, osoby techniczne od dźwięku i też od świateł. No i oczywiście robimy dużo więcej. No co robimy? Bingo, robimy różne drag brunche. Opisz to bingo, człowieku, bo w tym bingo to było przecież, cytuję, jak matka z matką House of Dupa o wychowawstwie klasy i pedagololo bez cenzury. Tyle nowych numerów, to nigdy. Prawdziwy upadek ludzkości. I później jest to właśnie tylko jako Miss Bingo zagryźć ogórem, czyli widać o kim od razu mowa, i kobelitkować z nami, matkami, wariatkami. No stary, czemu ja mam dawać energię? Przecież teraz mówię do ciebie jako do hopa, bo jak powiem jak do drag queen, no to jako drag queen jest ta energia, a tu siedzisz i nic. No proszę mi tutaj tę energię dać. Nie no, bingo było zajebiste. To było pierwsze moje w ogóle bingo. Bałem się, że pierwsze i ostatnie, bo przesadzę. Ale nie, obyło się bez zniszczeń. Chociaż upadek ludzkości się wydarzył parokrotnie. No zazwyczaj w ogóle odjebałyśmy z matką, bo zrobiłyśmy 6 występów, a nie 3, tak jak zazwyczaj, więc po prostu było 2 razy więcej też numerów do obejrzenia. Było śpiewanie też na żywo do mikrofonu, takie trochę improwizowane. Poleciało i Przybierzeli do Betlejem, i Ogórek, oczywiście 21:37, no to Barkę śpiewamy, nie? No to chyba nie jest jakoś dziwne już nic, nie? To... Na queerowych imprezach jest to dosyć taki ewenement, który też musiałem przyswoić. Dziwne nagrody były, to częstowanie ogórem z cyca, no zajebiste, no cała byłam w tym soku, nie? Z ogórków, on wsiąknął w cekiny. Kiszonych czy konserwowych? Kiszone. No właśnie, bo to kwestia później czyszczenia, nie? Nie, kiszone, bardzo chciałyśmy kiszone. I był do wygrania też jeden słoik ukiszonych takich domowych. No, to jest nagroda. Tak, więc to była luksusowa bardzo nagroda w pierwszej rundzie. No świetnie, było konfetti, był ten sok z ogóra, były 3 futra, była moja dupa, był też striptease. Także no, działo się. No i krzesło prawie próbowało mnie zabić. W sensie, no w finale mam taką figurę w jednym numerze, że balansuję na hokerze tyłkiem, głową w dół, nogi u góry. No i jak próbowałem z tego wyjść, to nie umiałam i te nogi tak po prostu u góry sobie latały, a ja prawie spadłam z tego hokera na ryj. Ale udało się jednak wybalansować i w ogóle nie wychodząc z lip-syncu, oczywiście z numeru, cały czas jakoś się podnieść i jechać dalej. Także no nawet na Insta mam ten fragment, bo jest śmieszny. Dobrze, pięknie. Powiedz mi w takim wypadku, bo tak przy tym Śląsku chwilę zostańmy, jaka jest tam u was działalność edukacyjna? No bo nie da się ukryć, że nawet ja słyszałem o tym, że była kiedyś ta historia Garczukowej na Maskenbalu, więc docieracie jednak tak do szerszej publiczności. No tak, przede wszystkim też queerujemy te biografie, queerujemy historię, queerujemy legendy, beboki. No i jest też dużo języka śląskiego na naszych występach. Przede wszystkim dzięki wspaniałym, fantastycznym osobom konferencjerskim, jakie mamy. No co, mamy też, był świetny format z seniorkami w Tychach wokół Muzeum Miejskiego. Taki arteterapeutyczny na temat queer ekologii, gdzie też miałam okazję wystąpić na finale tego projektu. Czytać queerową poezję dla seniorek. No, były zachwycone spotkaniem ze mną i moimi gadżetami też, rekwizyty, no, futra, różne takie rzeczy. To była wielka radość. I wspólne foteczki i ploteczki.
Ploteczki, radość, a ktoś kiedyś coś mnie spytał, bo czytam bezbicie, tak jak zresztą tobie mówiłem, że ja nie oglądałem zbyt wielu odcinków, bo obejrzałem konkretnie jeden, tego RuPaula. I powiedziałem, że właśnie tam na przykład często pojawiają się takie kwasy, że tak próbują się jedne z drugimi kobietami wygryźć. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, bo mówię, po jednym odcinku trudno się opowiadać. A tak jak ty to przedstawiasz, no to cała wasza społeczność raczej pozytywna, wspierająca. Czy u was też może jakieś są te tajne kwasy? Jeśli chodzi o kolektyw, to raczej nie. Działamy tak właśnie wspólnie. Wspieramy się, wzmacniamy i wiemy, że gramy do jednej bramki, że jak trochę czasem jedna wyjdzie naprzód, to też ściągnie uwagę na inne osoby perfo i w ogóle inicjatywy, które podejmujemy i realizujemy. Więc to wszystko póki co pięknie się układa i potrafimy też się cieszyć z cudzych sukcesów. Więc jest to naprawdę mega, mega wspierające. Sukcesami ty byś wystąpił w takim programie dla drag queens, żeby spróbować swoich sił? No, mamy teraz taki format w Polsce, nie? Drag Me Out Show. Więc tak, czekam na zaproszenie. No wiem, że teraz już jest obstawiona druga edycja, ale jak się sprzeda druga, to może będzie i trzecia. No. Tylko tam dupa nie poleci, nie? To jest jednak telewizja. To co ja tam zrobię? No właśnie, to bez sensu. To będzie się ograniczał. Sztuka ma być wolna, nie ma ograniczeń. No właśnie, duperella bez dupy, no. To chyba to byłoby nieciekawe jednak. No, nie, to faktycznie muszę jakiś specjalny format dla ciebie. Jakiś taki nocny. Sensowny, a nie takie jakieś ograniczenia dla dzieci, to wiesz co, to właśnie jak mówimy o dzieciach, to jest w ogóle od jakiego wieku się zaczyna przygoda z dragiem, bo tak wiesz, nie znam się za dobrze, ale nie widuję drag dzieci i chyba młodzieży też nie kojarzę. Ja myślę, że w domach i na socialach to się zaczyna już teraz dosyć szybko, ta przygoda z make-upem i z poszukiwaniem ekspresji nienormatywnej. No ale wiadomo, że jeśli chodzi o takie publiczne występy, no to jednak to musi być od 18 roku życia. Po pierwsze to są miejsca z dostępem do alkoholu, po drugie właśnie tam jest burleska, tam jest nagość, więc to nie jest content family friendly zdecydowanie. Ale wiem, że Family Frost taki. Ale wiem, że młode osoby sobie świetnie radzą właśnie w internecie. Tam się wspierają, tam znajdują platformy, tam się uczą make-upu i tam zakładają swoje pierwsze dragowe profile Insta na przykład. Jak tak powiedziałeś, że w domu się zaczyna, to zaraz mi się przypomniały te fotki, jak dzieci, które miały 3-4 lata i zawsze mamy, które chciały mieć córki, przebierały je za chłopców i to później przez 50 lat tym chłopom wyciągano, bo to pamiętam, bo to tak zawsze było, że bo tam babcia czy tam ciocia chciała mieć właśnie, które się nie udało i tam mały śmigał w kiecce i nikt nie widział w tym nic złego. Więc. Ja myślę, że w tamtym okresie to jest wręcz wskazane dla tych małych dzieci, które jeszcze nie rozumieją binarnego podziału płci i chcą wypróbować trochę inne buty, to myślę, że to jest jednak zdrowy rozwój. Inne buty. Teraz ja od razu akurat w złym kierunku idę do tych butów, które są płaskie. Chciałem zganić buty zamiast zostać na temacie. Nie, bo są takie buty, które nie wolno chodzić, takie płaściutkie. Nieważne, przepraszam. To już mój błąd. Przejdźmy do jakiegoś pytania, żebym ja się nie fiksował na tych płaskim dziadostwie. Coś ważnego. Jesteś queerową matką 4 osób, bo tak o dzieciach teraz mówiliśmy. To powiedz mi, czy to jest trudny kawałek chleba, takie matkowanie, czy nie wiem, masz jakieś porady wychowawcze dla innych matek? No to jest bardzo taka alternatywna forma rodziny. No ale też taka mająca dużą tradycję w naszej kulturze queerowej. Osoby queerowe, nienormatywne w każdym wieku mierzą się z wieloma wyzwaniami, kryzysami, z różnymi formami samotności, z kryzysami psychicznymi. Potrzebują wsparcia. Ja sam go potrzebowałem i otrzymałem go właśnie wtedy od kolektywu. No jakby dzięki temu mogę też wspierać i dodawać otuchy innym osobom. Ten drag, to performowanie to też jest no taki nie może, po pierwsze sztuka, po drugie to może być hobby, po trzecie to może być eksperyment lub chwilowy na przykład sens życia,
żeby kogoś wyciągnąć z depresji, dajmy na to. Więc taka matka queerowa, no to właśnie jest od tego, żeby trochę wesprzeć, trochę pobyć z kimś, zainspirować, wciągnąć w jakiś projekt, może właśnie wciągnąć do dragu, ale niekoniecznie, ale wyciągnąć na scenę, chodzić na próby, rezerwować salki, ćwiczyć, zajmować czas osobom, które po pierwsze chcą, a po drugie właśnie jeszcze, no ja bym to tak może nawet terapeutycznie tutaj dodał takiej funkcji. Zwłaszcza kiedy się jest w jakimś dole, w jakimś kryzysie, to taki cel kolektywny, takie wspólne działanie z kimś, kto prowadzi, kto wspiera, kto wyciąga z domu, jest bardzo, bardzo pomocne i potrzebne. Więc tak, na pewno jest to trudne. Jest to jakaś forma rodzicielstwa, ale też forma takiej wzajemnej wymiany i nauki. Więc to jest też fajne. Wiesz co, no teraz weszliśmy na takie bardzo osobiste tematy, rozmawiamy o matkowaniu, więc pozwolę sobie zadać takie bardzo osobiste i trudne pytanie. Jeśli nie będziesz chciał, to nie musisz oczywiście na nie odpowiadać, ale no, jak to jest z ojcostwem? Czy chciałbyś zostać ojcem? No wiadomo, w jakim państwie żyjemy, wiemy, jakie tu są warunki. To znaczy ja wspieram oczywiście jakieś takie potrzeby, uczucia ojcowskiego u osób nieheteronormatywnych, ale sam jako tako nie mam takich ambicji. Myślę też jakoś tak w kontekście katastrofy klimatycznej, tak dosyć radykalnie, że ja bym nie chciał sprowadzać na świat kolejnego pokolenia, które będzie musiało płacić dużo większą cenę niż my. Jakby za eksploatację planety, dajmy na to, nie? Więc w tym kontekście ja osobiście totalnie jestem przeciwny rodzicielstwu, takiemu biologicznemu. Okej, rozumiem, tylko wiesz, zawsze jest ten problem, tak sobie pozwolę powiedzieć, że kiedy mówimy o tym, że nie chcemy sprowadzać właśnie tych, którzy poniosą koszty, to pamiętaj o tym, że ci, którzy o tych kosztach nie myślą, nie mają kompletnie tej bariery i oni sprowadzą te osoby, które będą chciały jeszcze bardziej obciążyć planetę, ale to tak totalnie na boku. Chciałem spytać, ponieważ do twojego pytania, do tego pytania o ojcostwo też skłaniało się kilka osób, bo też rozmawiając z osobami, prawda, nieheteronormatywnymi, często ten wątek się przewija i to nie tylko wiesz, z takiej prostej biologicznej kwestii, bo ona jest zawsze jakoś do ominięcia właśnie, tak jak adopcja czy coś, ale właśnie u nas w Polsce nie jest w tym momencie adopcja. Na przykład nie jest możliwa, ale tak, oczywiście, że jestem za adopcją dla wszystkich osób, które są w stanie dać komuś miłość i tego małego człowieka po prostu się nim zaopiekować, więc totalnie jestem za, tylko po prostu to nie jest moja potrzeba, nie? Jasna sprawa. Zostawmy takie potrzeby, więc powiedzmy sobie tak. Czy te doświadczenia sceniczne, które zdobyłeś, no bo już przez te 2 lata troszkę ich nabyłeś, przenosi się jakoś do swojej pracy, no bo też zajmujesz się sztuką na co dzień. No jakoś gdzieś to powoli zaczyna się spotykać. Ja się trochę obawiam tego momentu. No póki co Duperella już występuje w takim obiegu instytucjonalnym, ale właśnie jeszcze nie wystąpiła tam, gdzie ja pracuję. Boję się tutaj jakiegoś konfliktu interesów. No tak. Że po prostu te moje 2 tożsamości spotkają się w jednym miejscu i ja się gdzieś w tym na przykład pogubię. Więc póki co Duperella publicznie, oficjalnie nie występuje w kronice. Co może się zmienić oczywiście wkrótce, bo coraz lepiej też ten drag działa w takim mainstreamie, w instytucjach, coraz więcej inicjatyw się na nas otwiera i zapraszają do takiego publicznego wręcz programu kulturotwórczego, osoby queerowe, osoby w dragu. Jest to też ciekawe, to spotkanie z nami. Mówisz o instytucjach, a tak jest pytanie, które na pewno pominęliśmy, bo tak wyleciało mi troszkę z głowy, ale instytucje to jedno, a rodzinę?
Jak rodzina twoja zareagowała na twoje wejście w świat queer? Całkiem dobrze. W sensie ja z mamą mam super kontakt taki przyjacielski. Ostatnio mi powiedziała przez telefon, że jestem szaleńcem. No i jakby dobra, zgadzam się z tym. Że jestem w tym wszystkim szaleńcem i że ona to by tego bingo to chyba nie przeżyła, jak jej opowiadałem, co tam się działo. No ale tak, wspiera mnie i nawet pomaga mi czasem jakieś takie krawieckie zagwozdki rozwikłać, jak nie umiem czegoś uszyć. Czy jak na przykład maszyna mi się zepsuje i nie wiem dlaczego. Więc tak, jest pełne wsparcie. Póki co jeszcze rodzice nie zostali moją widownią, ale na przykład nagrania pokazuje, Więc jakby są w stanie przełknąć te nagrania. To jest pierwszy krok. Tak. Tak, mam nadzieję, że za parę lat przyjdą zobaczyć mnie na żywo. I myślę, że to zmierza w tym kierunku. Wiesz co, to tak mam przynajmniej wrażenie, jako osoba z boku, że możesz uważać się za szczęściarza, bo niewiele osób chyba, może się mylę, jeśli się mylę, oczywiście wyprawię mnie z błędu, ale mam wrażenie, że niewiele osób ma takie wsparcie i zrozumienie. Tak. To akurat jest... Wiem, że to jest mój duży przywilej, że jakby... Tak, że rodzice są w porządku. I rozumieją, i kochają, i wspierają. I są ciekawi też, Są ciekawi tego, co się tam wydarza u mnie i co nowego wymyśla. No wiele osób niestety tego nie ma. I stąd właśnie są potrzebne te queerowe, alternatywne rodziny, house'y, kolektywy i też inicjatywy, organizacje. Jak wygląda taki house? Bo tak mówisz o tych house'ach i tak nie każdy musi wiedzieć. Ja, wiesz, 5 przez 10. Przybliż troszkę. No ta koncepcja takiego domu queerowego, czyli house'u, no to jest taki konstrukt amerykański, lata 60., 70. I to się wywodzi trochę z voguingu, z takiego queerowego tańca. Tam powstawały rodziny, które też mieszkały ze sobą przede wszystkim, bo też osoby, no dajmy na to gdzieś tam w Nowym Jorku, był wielki kryzys mieszkaniowy. To były też osoby często właśnie wyrzucone z domu, z innych stanów, za swoją nienormatywność, za bycie trans, za właśnie poszukiwaniem jakiejś innej ekspresji, albo na przykład za zarażenie się wirusem. Więc wirusem HIV, no i jakby to też mogło być przyczynkiem do tego, żeby takiej osoby się z domu pozbyć. Więc po to były też potrzebne te takie wspólnoty queerowe, nazywane wtedy house'ami. No teraz oczywiście już nie jest tak źle, jak było kiedyś. Ale nadal tego wsparcia osoby potrzebują. Też w ogóle dużo raźniej działa się wspólnie. Kiedy to się kręci, kiedy wymienia się energiami. Mamy u nas w Polsce parę takich dragowych house'ów. Mój jeszcze jest taki, wiesz, raczkujący. Jeszcze nie mamy nawet osobnego Insta czy coś. Po prostu jest nazwa i się spotykamy. I występujemy razem. Bo już Jak się nazywa, może powiedz. No jak się może nazywać? No, House of Dupa, no. Ale to nie ja wymyśliłem. To moje dzieci zaproponowały i tak już zostało. Tymi dziećmi to tylko problemy, no właśnie. No właśnie. Dobrze, no to tak, dobry człowieku, bo powoli będziemy zbliżali się do brzegu. Ja oczywiście muszę zapominać zawsze tej formułce, że zaprosić wszystkich do subskrybowania kanału, polubienia, słuchania, podawania dalej, ale nim dojdziemy do końca, no tyle jest o ekspresji, tyle jest o kreatywności. No i ja też poprosiłem parę osób o pomoc, więc pytanie w ramach podziękowania dla konsultantów, którzy nie wiedzieć czemu zastanawiałem się, w jakim dragu byś mnie widział. Oczywiście nie wiem, czy jest kategoria Rafaello, bo podejrzewam, że to byłoby dla mnie najłatwiejsza do przygotowania, ale słucham pokornie, niech mają. 2 osoby pytały, proszę bardzo. Bo ja się nie znam na tym. W sensie, jaki drag dla ciebie? Tak, no. Ale to zależy, co ty byś chciał. A ja nie znam się na panie. Panie, ja pana pytam, panią też, bo zależy. No możesz być nawet jakimś demonem. Ale dziękuję. Ja myślę, że w takim demon dragu to bym cię widział.
Czyli po prostu no, czerwony podkład i rogi, wielki cyt, jakiś spandex albo guma inna, jakiś BDSM klimaty, pejczyk. No taki demon drag, po prostu demon drag, bo jakby możemy też wychodzić poza płeć. Mamy też potworne dragsy w Polsce i za granicą. Ciekawe, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonuje słuchaczy. Jeśli byś chciał jeszcze czymś się podzielić, do czegoś dojrzałeś. Nie, chyba wszystko. Czy tych błędów nie omówimy? Wszystko Dobrze? git. Aha, tych błędów? Błędy młodości? No to nie wiem, to Nie, oglądajcie no, Mikołaj, Duperellę. Dalej oglądajcie Duperellę, to tam będzie zdradzała te moje błędy młodości. To ona się będzie z nich tłumaczyć, nie ja. Dobrze, i tu cię trzymam na razie tylko za słowo. Oby tak było i bardzo ci dziękuję, że przyszłaś, bo występowałeś tu w 2 rolach. Dzięki, no i do następnej razy. Dzięki wielkie.